Cześć, witam serdecznie. Przepraszam. Dziś kolejny odcinek z cyklu Co słychać w Fish Room. No, troszkę pozytywnych rzeczy. Przybyło młodych rybek. Wkrótce je zobaczycie. No, a tak poza tym no, ostatnio trochę mniej publikuję. To ze względu na to, że no, mam mniej czasu. Poza tym sporo tutaj działałem w Fish Roomie. Poczyściłem sobie szybki w zbiornikach, no i takie odmulałem dno. Ogólnie czyściłem zbiorniki. No i siłą rzeczy po prostu nie miałem tyle czasu, żeby filmy kręcić. Zrestartowałem też zbiornik z lorkami. Zobaczycie go dzisiaj w nowej odsłonie. No, tak poza tym, no, pozytywne jest to, że moje ryby żyworodne się rozmnażają. Trzeba przyznać, że no, jest nieźle, No, a po tych kilku słowach wstępu pokażę Wam, co się dzieje. Jeszcze chciałem Wam pokazać tutaj gonitwę za tabletką, tak jak ostatnio obiecywałem, ale już na koniec zapomniało mi się wkleić to, zresztą no, nie byłem zadowolony z jakości nagrania, także zobaczymy dzisiaj. Tapsy opadają, zaraz któraś z ryb podejmie tabletkę. Zawsze lubię to obserwować. No pewnie dzisiaj jak na złość nie będą chciały tego robić. Ale poczekamy chwilę. O kurczę. Przepraszam, to niechcący nacisnęło mi się nie to, co trzeba. Kurczę, ogromnie urosły te ryby. Ale nie widzę z nimi żadnych problemów. Naprawdę to świetny wybór. Astyanax lacustris albo boiwiensis, kto wie. No ale nie wzięły tabletki. Muszę im sypnąć znowu. No i kicha. Może za chwilę. No to jest tak właśnie taka złośliwość losu. Gdybym nie filmował, to zaraz by goniły. No a teraz kicha. Za chwilę kieliśniki wszystko rozkopią i zrobi się zawiesina w wodzie. No ale nic, poczekamy, może to zrobią. Prawie zawsze biorą te tabletki, kiedy podaję, no ale no tak, dzisiaj filmuję, więc no nic. Dobra, zobaczmy sobie, co tam w tym Fish Roomie. Tym razem to bystrzyk Pereza podjął wyzwanie, ale upadło mu. Kicha. Jak widać, troszeczkę szybki przeczyszczone. Nawet panoramę zrobiłem, ale zdążyła już zarosnąć ponownie. Ale tutaj jest akwarium, o którym wspomniałem. To wcześniej było akwarium dla lorek. Teraz tutaj mam Molinezję Poecilla mexicana Catazaya i platki Bumblebee, ale platki przeniosę za niedługo gdzieś indziej, ponieważ no, Molinezje są dość agresywne, tutaj widzę. Wcześniej, gdzie były większe ryby, no te Molinezje były dość spokojne.
Natomiast tutaj będąc samemu, no tylko jedynie z tymi klatkami, no zrobiły się dość takie bojowe, szczególnie największa samica. Z tym, że ona głównie, o kurczę, co jest tą ostrością, momento, o, jest, szczególnie właśnie jedna samica tutaj jest największa, to jest ta tutaj. No i o ile tak platek powiedzmy jakoś specjalnie nie atakuje, nie wzięła się na nie. Chociaż jak karma jest podana, to odgania inne ryby, zaraz wam pokażę to. To jednak ryby swojego gatunku z upodobaniem przegania. Szczególnie wredna jest dla samców. No dziwny charakter ma ta ryba. Wydaje mi się, że za mało ich oczywiście jest i to stąd wynika cały problem. No tutaj jest moja grupa hodowlana, 3 samice, 2 samce plus młoda samiczka i młody samczyk, które się udało odłowić z akwarium z linkami, w którym wcześniej były te molinezje. Są tam też Chapalidis, Peraticus i one no niestety te młode molinezje przegrywają konkurencję. Było widać teraz jak przeganiała platkę, no to jest takie typowe zachowanie. Ciekawe, no nie spotkałem się jeszcze z molinezjami, które by tak się zachowały ostro. Przynajmniej ta jedna ryba tutaj, no ona jest tak mega dominująca. O właśnie. Bynajmniej nie są to maksymalne rozmiary tych ryb. Te molinezje rosną jeszcze dużo większe. Mniej więcej osiągnęły 3/4 swoich rozmiarów. No i takie zrobią się masywniejsze też. Szczególnie właśnie samice są takie wielgachne. Samce raczej już wiele nie urosną. To jest samczyk. O, bo tutaj jest drugi. Dość ciekawie ubarwione są. Jak widać podbrzusze jest pomarańczowo-żółte. Grzbiet taki niebieskawy. O kurczę, odbijam się. Muszę... Momento. No, teraz lepiej. Oczywiście zapomniałem okularów. O, teraz już wszystko widzę. Dam trochę karmy, to zobaczycie jak się zachowuje ta ryba. No to ich ulubiona karma, granulat z insektami, sery, coś takiego. Wcześniej nie pokazałem, czym karmiłem te zbrojasy, ale to momento. To jest ta karma, którą daję dla zbrojników, no i którą lubią właśnie te Astyanax. No a tutaj sobie zobaczmy. No, typowe zachowanie tej samicy. Zastanawiam się, czy ona jest bezpłodna, bo nie ma takiej plamki i dość taka jest, no, płaska na brzuchu, bym powiedział. Tu jest druga samica, która jest dużo bardziej okrągła i ona też inaczej zachowuje się wobec samców, ale może tylko to mi się tak wydaje. No, głównie ściga ryby swojego gatunku, ale no, do platek też się dosadza. Jest niesamowicie żarłoczna. No, natomiast platki Bumblebee mam młodą jedną od nich. Muszę je przenieść, bo nie widzę tutaj za bardzo dla nich miejsca przy tych molinezjach. No to jest zawsze ryzyko. Człowiek tak niby podchodzi do tych ryb żyworodnych, że to takie spokojne w sumie ryby,
No, jak widać na załączonym obrazku, nie do końca nie wszystko da się ze wszystkim łączyć. O ile hodowałem platki z Molinezją, tą czarną, ostroustą, no to nie było nigdy problemu z tym. Zresztą mam tutaj w Kajfasie ostroustą z głupikami, a nie wiem, czy to widać. Są takie czarne tam, o. Spokojne ryby. Natomiast te tutaj Poecilla mexicana, no kurczę, dość ostre są. Ciekawe, że właśnie w tym zbiorniku, gdzie były z większymi rybami, z tymi Chapalidis i z Limia perugiae, nie wykazywały się akurat taką agresją. No jak widać, samiec też potrafi samicę zaatakować. Naprawdę ładnie ubarwione te samce są. Niezła jest ta forma. Widziałem inną jeszcze formę tych Molinezji Poecilla mexicana, Misol H. Pisze się to osobno Misol H, samo H, H, ale nie są akurat tak efektowne jak te, raczej takie szare tylko. No kolorystycznie fajnie by to wyglądało. Myślałem, że jeszcze jakiś trzeci gatunek tutaj wpuszczę do tego akwarium. No ale niestety no, zastanawiam się, co do tych Molinezji ewentualnie by dopuścić. Musiało być równie agresywne, ale myślę, że po prostu poczekam, aż się rozmnożą. Zobaczymy, jak im tutaj pójdzie, jak będą samemu. Te platki tak w ciągu 2, maksimum 3 tygodni pójdą sobie do swojego zbiornika. No a co do tego akwarium, założyłem je 10 września. Tak też ono wygląda. Kępa anubiasów z poprzedniego, znaczy no z tego, ale z poprzedniej aranżacji. Oczywiście to nie wszystkie anubiasy, bo udzieliłem jeszcze różne inne akwaria nimi. Naprawdę była tego masa. Tak drugie tyle spokojnie. Naprawdę ładna kępa kryptokoryn. Podłoże typowo piaszczysto, żwirowate. Dałem tam masę kulek nawozowych pod spód. Te duże kamienie mają za zadanie to, żeby nie całe dno zostało zarośnięte przez tą kryptokorynę. Tam gdzie są kamienie, ona nie może rosnąć. Jak widzicie, oglądam takiego gościa, który dłubie w potokach za złotem. Tassie Boys to się nazywa ten kanał, no i zawsze jak gość tam grzebie, oczywiście on to robi z maską i fajką w akwalungu, no i w takich strumieniach, gdzie powiedzmy tam jest 20-30 cm wody, on sobie grzebie, no i to dno bardzo zawsze przypomina mi coś w tym stylu, chociaż nie jestem w stanie osiągnąć czegoś takiego, jak tam na filmach można zobaczyć. Z prostej choćby przyczyny musiałbym mieć tą skałę stamtąd. Wtedy nie byłoby problemu, żeby sobie odtworzyć coś takiego. W tamtych potokach nie ma roślin, nie da się za bardzo ryb zaobserwować. Czasem są raki. To wynika z tego, że przez część roku tam jest bardzo duży przepływ wody, po prostu mieli tam się wszystko. Skała się rozbija w mak, więc żadne takie zwierzęta nie mają za bardzo szans na przeżycie w takich warunkach. To samo jeżeli chodzi o rośliny, są co najwyżej glony, ale jeżeli chodzi o fakturę podłoża, no to zafascynowany jestem tamtym podłożem. No dlatego wspominam o tym, że troszkę chciałem tutaj w tym zbiorniku zrobić coś takiego, ale kurczę, nie mam tego typu niestety kamieni, jakie tam są. Chodzi o ich kolor i fakturę, ale generalnie dość, że tak powiem, ciekawe jest to dla mnie, żeby na przykład samą tą gradację żwiru tak dobrać, żeby to wyglądało fajnie, tak naturalnie.
No takie właśnie już szczegóły mnie interesują po kilkudziesięciu latach akwarystyki. Tu mam takiego wielkiego głaza fajnego, który czekał dobre 5 lat, żebym wymyślił, gdzie go wsadzić. No i ta płyta piaskowca przypomina trochę właśnie takie podłoże skalne, wypłukane ze żwiru przez nurt, popękane. Tuż przed właśnie jakieś zwałowisko żwiru, większego, mniejszego. No, warto zbierać kamienie. Ja namiętnie zbieram jakieś kamolce, które mi wpadną w oko kształtem, fakturą czy tam kolorem. No i później wykorzystuję w swoich akwariach. No i z tyłu jest płyta taka drewniana. To jest kilka takich mniejszych jakby desek ułożonych na zakładkę. No i zasłaniają mi tej część akwarium. No i stanowią też podłoże dla tych anubiasów, które sobie tam na nie posadziłem. No, za pół roku naprawdę będzie tu malowniczo. Już teraz jest fajnie. Szkoda tylko, że muszę odłowić te klatki, no ale dla ich dobra myślę, że to będzie dobry pomysł. A tutaj jakiś bardziej agresywny gatunek trzeba będzie wpuścić ryb żyworodnych do towarzystwa. Nie wiem, zastanawiałem się, czy by nie wpuścić sobie mieczyków, no ale boję się, że te molinezje będą im skubać ogony. A naprawdę widziałem świetne mieczyki, kurczę, z takimi ogonami, że ja kurczę. No nic, zobaczymy. Jeżeli chodzi o małe rybki, tak wspominałem. O, można zobaczyć sobie krewetkę tutaj fajnie teraz. To jest samica Macrobrachium. Widać jajeczka, ale łatwo poznać od razu po tym, że ma mniejsze i mniej masywne szczypce. A tam pod spodem to takie szare, no to jest skupisko jajeczek. Rozmnożyły mi się tutaj te oto mieczyki Meyersa Katemako. Nie wiem, czy teraz wypaczę jakąś małą rybkę, ale ostatnio widziałem jedną co najmniej. Myślę, że było ich więcej, ale no, pewność mam co do jednej. Zerknę na dół, może coś tam pływa. Dałem im rozwielitkę i za jakiś czas zerknę, to powinno coś małego wypłynąć. Teraz nie widzę żadnej małej ryby, ale one są naprawdę małe, więc trudno jest je wypaczać. Tutaj akurat miałem szczęście, który to był 7, 9, kolejny wylęk priapelli, kompresy. Z tamtej grupy 5 ryb 3 mi się udało odchować. Są tutaj z dorosłymi, o to jedna z nich, druga. Dorosłe od razu je zaakceptowały. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jest cała masa na rybku najróżniejszego dołu. Część przypuszczam, że to mieczyki, część to będą te Phalichthys, Farewell Ferry, czy jakoś tak. O, tutaj jakaś sprzeczka była przed chwilą. Fajnie się stroszył samiec. Może znowu coś będzie. No. W każdym razie sporo jest na rybku. Jak widać, co chwilę coś pływa. Dam im karmę, to więcej wypłynie. O, zobaczcie, dałem karmę tylko. O, jest multum młodzieży. Super sprawa. Ciekawy jestem, ile jest tutaj mieczyków, a ile jest tych Phalichthys.
Szczerze mówiąc, teraz ciężko stwierdzić, co jest co. Za małe są jeszcze. Oczywiście miecze pięknie mi podrosły. No i zyskały fajne kolory. Mam nadzieję, że to całe towarzystwo będzie sobie spokojnie żyło. Tu akurat jakoś fartownie trafiłem, tak że te wszystkie gatunki żyworodne, które tutaj są, jakoś tak egzystują bezproblemowo ze sobą. W odróżnieniu od Molinezji, które widzieliście wcześniej. No naprawdę są niezłe te miecze. No, gdyby te Molinezje nie były aż tak agresywne, to myślę, że spokojnie mógłbym jakiś gatunek mieczyka tam wpuścić. A teraz mam wielkie myślenice, co zrobić. Pokażę Wam te młode Priapelle, co charakterystyczne, już mają niebieskie oczy. Tu jest nieskrobana szybka. Mam skoczka jednego, jak widać. 9 ryb odłowiłem. No i jest w tych rybach jeden skoczek. No co zrobić? Cieszę się, że są, bo nie jest tak prosto z tymi rybami. Rozmawiałem na ten temat z Tomasem i to no... Są co jakiś czas, trzeba pilnować, żeby no najlepiej odławiać samicę po prostu osobno. To jest dobre rozwiązanie. Zobaczmy sobie dalej. To moje gambuzje, Gambuzia sex radiata candelaria. Ta rybka tutaj mniejsza to jest jedna z ryb, które wpuściłem na próbę. To jest pokolenie F1 w osobnym zbiorniku. O, tam macie pozostałe ryby z grupy. Tam wpuściłem na próbę. To jest ciekawe, że jakoś tak unika pozostałych ryb większych swojego gatunku. Samczyk się nią dość mocno interesował pierwszego dnia. Natomiast teraz zazwyczaj te dorosłe siedzą w swojej grupie. Natomiast ta młoda jakby jest na uboczu. Wpuszczę pozostałe, to zobaczymy, co będzie się działo. No dziwne są zachowania. W każdym razie mam młode ryby nowe od nich. Dzięki temu, że mam tutaj obok zbiornik. Pokażmy, jak to wygląda w całości. Tutaj mam samicę. Wcześniej miałem inną. 15 młodych z siebie wyrzuciła, więc całkiem nieźle. Niestety w ciągu 48 godzin połowa z nich mi padła. Nie wiem, czy to dlatego, że to ryby z odłowów i ten narybek jakoś, no nie wiem, niedostosowany jest do tych warunków, które ja mam, czy ja coś sknociłem. W każdym razie młode rybki są tutaj. Jak podrosną, to przeniosę je do większego pojemnika. Mam tutaj jakieś 7-8 rybek. Jest też jedna platka, jak wspomniałem, Bumblebee, tylko nie widzę jej. A, tu jest. No, powiększaj. Tak wyglądają te platki, jak są takie małe. Ciastem, kiedy będzie miała te brązowe plamy. Na razie jest pomarańczowa cała. Może
może taka zostanie, zobaczymy. No w każdym razie mam kolejne ryby. Samica jest tutaj obok. Czekam aż się okoci. Dość już jest taka pękata. Dałem jej rozwielitkę. Dość pękata jest, ale no jeszcze nic nie rzuciła. Czekam. Jest już tutaj parę dni. Co ciekawe, ta pierwsza samica wykończyła się w ciągu nocy. To znaczy wieczorem ją wsadziłem, a rano były już młode. Może to stres spowodował, że się okociła. Część młodych wydawało mi się w ogóle, że od samego początku to są skoczki. No i te padły pierwsze. I część ryb miała wyraźnie widoczny woreczek żółtkowy. I wydaje mi się, że to też te, które padły później. No mówię, w ciągu 48 godzin padło ich 6 albo 7. No ale reszta teraz się trzyma bez problemu. Żyje. Więc przypuszczam, że za pierwszym razem jak się kociły, kiedy odłowiłem 6 sztuk, mogło być podobnie właśnie. No, niestety tak to jest, jak się ma rybie z odłowów, ciężko stwierdzić, o co chodzi czasem. To kolejne rybki, które chciałem wam pokazać. Szczupieńczyki Degata. Trochę ich nałapałem sobie tutaj do osobnego zbiornika, takich młodych. Polują teraz sobie na rozwielite. Tam jakiś jest. I tutaj są kolejne. A więc bez obaw nie rezygnuję całkowicie z karpieńcowatych na rzecz żyworodnych. To, co udaje mi się w miarę bez problemu rozmnożyć, czy też w pewien sposób samo się rozmnaża, ja tylko dbam o ten narybek, no to oczywiście będzie u mnie na pewno nadal. To oczywiście tylko taki zbiornik dla narybków, więc tutaj nic specjalnie nie ma. Te kropki takie to jest artemia. Puste jajeczka, ale zawsze jest w pewnym czasie problem, to się gdzieś tam zbiera nam na powierzchni. Natomiast tutaj chciałem wam pokazać młode szczupieńczyki. To jest młody szczupieńczyk Aplohelius lineatus, forma dzika. Jakiś czas temu zdobyłem 3 pary, obecnie mam 2. A tutaj mam 2 młode ryby. O, gdzie jesteście? Pobieram torf, znaczy nie torf, tylko mech, który jest w akwarium z tymi rybami. I no, pojawiły się 2 rybki już. Myślę, że no, jeszcze przetrzymam ten mech przez 2 tygodnie. Coś jeszcze się powinno pojawić. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, są 2 obok siebie. Niewiele trzeba, trzymam je. O, czymś takim, płaskie pudełko. Dałem pałeczki z suszonymi kulturami pierwotniaków. To się nazywa protogen. Obecnie mi się skończyło, więc nie pokażę wam opakowania, bo gdzieś to wywaliłem. Ale wielokrotnie pokazywałem. Naprawdę fajna rzecz. One na początku odżywiają się pierwotniakami, teraz daję też artemię. No i jak widać, są tam jakieś rozwielitki, które sobie pływają.
teraz wam pokażę. O, w czymś takim mam ten mech. Zbieram sobie od starych ryb. No i tutaj wyciągnąłem 2 ryby. Może coś tam jest, zerknijmy. Żaby, poczekajcie. No, zobaczmy sobie teraz, czy coś tam jest. No, nic nie widzę. No, trzeba poczekać. Jest coś. Jest coś. O, to muszę wziąć, złapać ją, momento. Otóż i on. Kolejny szczupieńczyk pręgowany. Ale czad. Nie. Co to było? To nie był on. Momento. To jednak był on. Myślałem, że to ślimak. O kurczę. A on po prostu ma tak... lipa. Ten ogon jest taki przejrzysty, a korpus jest ciemny. Wygląda jak taka kulka, ślimak, a to rybka. No, także mam już 3. Jeszcze chwilę poczekam, może coś się wylęgnie. O, jest. Ciekawe. Taka malizna. To raczej te oczy tak mylą, że to jest skorupka ślimaka, bo są czarne. No. Także szczupieńczyki dzikie rozmnożyłem. Mam nadzieję dochować się jakiegoś fajniejszego stada tych ryb. I zamierzam je trzymać, powiem wam, tutaj w tym wielkim akwarium. Już puściłem tam parę i całkiem sobie dobrze daje rady. Nie wiem, zobaczmy, może będzie ją widać teraz. Teraz ich nie widzę. Ale zrobimy sobie filmik o nich tutaj. Tu będą mogły sobie osiągnąć duże rozmiary. Drugą parę mam tu nadal. Można zobaczyć panią zwyczajowo, a pan gdzieś tam u góry się czai, ale nie widzę go na chwilę obecną. No i ten torf, mech można dawać sobie gdzieś tam, o właśnie, u góry. Już to kiedyś tłumaczyłem. Również, o, tu jest pan. Tu jest pan. Tamtą ikrę, którą mam, i te 3 młode, to pochodzą od tej drugiej pary. Od tej jeszcze nie pobierałem, ale myślę, że już jest sens. Zacząłem je dawno karmić rybami, więc no, ten samiec stał się, co ciekawe, mniej agresywny wobec tej samicy. Chodźmy dalej. Kolejny pozytyw w mojej grupie Heterandra elegans pojawił się narybek. No, ten narybek zawsze jest ekstremalnie mały. Dobrze jest dodawać protogen też do takiego akwarium. No, tak wyglądają moje dorosłe ryby. Był problem, bo się nie rozmnażały, ale
dodałem nowe samice i no i teraz pojawił się narybek od razu. O, jakie to małe, niewiele dłuższe od rozwielitki. Obecnie mam 5 ryb, 2 samce, 3 samice, no i plus narybek. Kiedyś miałem tych ryb multum, no ale załamała mi się populacja po pewnym czasie. Miałem ich tak dużo, że zacząłem je rozdawać, zacząłem sobie eksperymentować, czy można je łączyć z jakimiś innymi rybami. Aż w pewnym momencie zorientowałem się, że kurczę, no dorosłych ryb coraz mniej, a nie ma w ogóle na rybku. To zawsze jest niebezpieczne w przypadku tych małych gatunków, że no musi być tych ryb jednak większa populacja najlepiej. Im jest ich więcej w akwarium, mam wrażenie, to chyba tym lepiej się one czują. Przy okazji chciałem pokazać upgrade kostki. Bardzo ładnie tutaj mech sobie zaczął rosnąć. Świetnie to wygląda. Ten mech to mech zdrojek Fontenalis antipretica. Z kolei tutaj u dołu jest Willow Moss, czyli Piscidens fontenalus. No i towarzystwo sobie tak powoli pyka. Powiedziałbym, że idealnie. To malutka kosteczka, więc nie ma potrzeby, żeby szybciej to wszystko rosło. Już to wspominałem, że nastawiam się, że jakoś zacznie tutaj fajnie wyglądać dopiero za pół roku. Ale powolny wzrost jest skazany, bo dzięki temu no ja tutaj nie mam żadnej pracy na przykład. Poza tym, że muszę zmienić wodę. Ale to jest wszystko. Te krewetki tutaj to Caridina paraparensis parvidentata. Są to krewetki Sulawesi, to ciekawe. Ale to kiedyś indziej o nich opowiem. Zresztą już wspominałem o nich kiedyś. No, dziś chciałem Wam pokazać ten niezwykle mały narybek. Naprawdę on jest drobny. No i z doświadczenia zauważyłem, że podawanie protogenu naprawdę zwiększa ilość tego narybku, który się odchowuje. Stąd też tu takie lekko białawe zabarwienie wody. Może troszeczkę za dużo dałem tego protogenu, ale tak się ucieszyłem, że no od razu tam podsypałem troszeczkę. No i na koniec nowych młodych rybek. Momento. Są kolejne młode Tampico. Te poprzednie to już są takie podrośnięte. Jedna z nich tutaj właśnie sobie pływa. Ale pojawiło się troszkę na rybku świeżego. O, tutaj sobie płynie taki maluch. Generalnie ten cały narybek siedzi sobie tam właśnie w tych krzorach. O, tutaj widać dwie z tych młodych, które ostatnio próbowałem pokazać. No, a takiej świeżej młodzieży troszkę tutaj się pojawiło. Naraz naliczyłem 3 albo 4. One się przemieszczają, więc trudno stwierdzić, czy to jest ta sama ryba, czy to jest inna. No, ale skoro widziałem 3 na pewno, czy tam powiedzmy 4, to przypuszczam, że jest ich no tak z 10 tutaj. Ciężko w tym gąszczu wypaczyć je. O, tu jest następna, ale ta jest już starsza, bo zaczyna się kreska robić. O, można się zorientować o wieku młodych rybek.
No, zaczyna się tam takie ciemniejsze robić. Czyli to jest młodsze niż to, co tutaj pływa, znaczy starsze niż to, co tutaj pływało przed chwilą. O, to tutaj. Bo to jest przejrzyste całkiem. No, to jest świetne, że ta grupa odbija. W tym zbiorniku jest im dobrze najwyraźniej. Naprawdę bardzo, bardzo mnie to cieszy. A na koniec co do ryb, to jeszcze jest jedna niespodzianka. Otóż mój nowy gatunek ryb żyworodnych, wszedłem w ich posiadanie w pewien sposób dość przypadkowo. Pewien czas temu jedna ze znajomych mi osób prosiła mnie o mieczyki Signum. To młody samczyk Xicochorus signum. No i tak się złożyło, że owszem, u Tomasa były, ale kiedy przyszedłem, została samica z kilkoma młodymi rybami. Widzicie je tutaj. No i okazało się, że wśród tej grupy w jednej rybie zaczął rosnąć miecz. To się stało jakieś 3 miesiące po tym, jak pytałem o nie. No i w pewien sposób zarezerwowałem sobie tą grupę. Po prostu stwierdziłem, że jeżeli pojawi się samczyk wśród tej grupy, to wezmę całą tą grupę. To było 5 ryb. No i tutaj mamy samca i samicę. No i wśród tej piątki właśnie pojawił się ten pan wspaniały. W ten sposób mam Signum. Byłem u Tomasa jakieś 3 tygodnie temu, jak wrócił z urlopu. No i mówi, pojawił się mieczyk. Ja mówię, jaki mieczyk? No w tych Signum. No i w ten sposób stałem się posiadaczem Signum. Troszkę musiałem zakombinować, bo nie miałem dużego akwarium, gdzie mogłem wpuścić mieczyki. Więc trafiły do tego zbiornika, gdzie mam czerwone lorki. Podniosłem tutaj twardość. No i jak widać, ryby dość dobrze się czują. U Tomasa były na wodzie wodociągowej, więc u mnie na pewno jest im dobrze przy tej twardszej wodzie. Na pewno jest jedna para. Co do pozostałych ryb, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, jeszcze za młode są. Może się okazać, że będzie jeszcze jeden samczyk lub 2. No chciałbym, żeby był jeszcze jeden chociaż samiec i reszta, żeby to były samice. Wtedy byłoby 2 do 3. To byłaby super proporcja. Tutaj oczywiście miałem, ale będę miał dalej moje gupiki Japan Blue. Przed chwilą taki płynął wybarwiony, ale go nie widzę, gdzieś mi znikł z oczu. Po sortowaniu trafią tutaj te najlepsze samce. Samic dodatkowych nie będę dawał. No a reszta ryb to pewnie pójdzie jako karma dla tych dorosłych szczupieńczyków pręgowanych. No bo taki plan jest, że właśnie będę miał w tym największym akwarium jakiegoś killera, gdzie będę mógł po prostu ten nadmiar gupików, a szczególnie te, które są niepoprawne, w jakiś sposób będę mógł nie zutylizować, bo to brzydkie słowo akurat odnośnie do zwierząt, ale będę mógł po prostu coś z nimi zrobić logicznego, a przy okazji inne ryby na tym skorzystają. Każdy, kto hodował przez chociaż chwilę gupiki, to wie, że te ryby mnożą się ekspresowo. Jeżeli tylko zaskoczą im warunki, to momentalnie mamy ich dziesiątki, a później setki. Bardzo się cieszę, że mam te Signum. One pochodzą od hodowcy z Norwegii.
Także przeszły troszeczkę drogi z Norwegii do Niemiec i później do mnie. Oczywiście, jeżeli uda mi się je rozmnożyć, to będzie możliwość zdobycia tych ryb ode mnie w przyszłym roku. Póki co to ostatni gatunek mieczyka, który miałam. Do tych Boninezji naprawdę chciałbym coś sobie wpuścić, ale zastanawiam się co. O! L109 wylazło. Olbrzymie mi urosły, ale nie mam samicy niestety do nich. To Ancistrus L109. Mam 4 samce, lipa jak cholera. No naprawdę fajne miecze. Cieszę się, że je mam, no i to tak mówię z przypadku. Oszczę sobie zęby jeszcze, no chciałbym przynajmniej 3 gatunki jeszcze mieczyka. Na pewno chciałbym Montezumy. No chciałbym Quetzalcoatla. No i chciałbym też Helleri Yucatan. No zobaczymy. Wszystkie te ryby są możliwe do zdobycia, chodzi tylko o akwaria. Gdybym miał wolne akwaria, to mógłbym je mieć choćby jutro. Może poza Yucatan, bo tu jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Podobna jak właśnie z tymi Signum. Tylko że problem jest taki, że tam są same samice i muszą rzucić na rybkiem, a nie ma pana. No oczywiście w przypadku ryb żyworodnych nic jeszcze nie jest stracone. No o, nic jeszcze nie jest stracone, no ale zobaczymy. Niestety w pewien sposób stracone jest tutaj, no, że nie mam samicy do tych gantków, to jest lipa jak cholera. One są naprawdę świetne. Jak widać, tutaj podniosłem twardość do ponad 400 ppm. No i użyłem tych soli dla krewetek nie Neocalyna, tylko Sulawesi. Jak widać, dość dobrze towarzystwo się czuje w takiej twardszej wodzie. Przypuszczam, że no, odlotki się nie rozmnożą w takiej twardej wodzie, ale bardziej obawiałem się, czy no, nie będą miały jakichś problemów tam ze skórą czy coś, z płetwami. No okazuje się, że nie jest tak źle. No czekam aż, bo ten miecz naprawdę urośnie duży. Ale to co widziałem u Tomasa, oczywiście to nie były mieczyki Signum, to był bodajże chyba Quetzalcoatl. Wow, to miecz tej ryby był dłuższy niż cała ryba. Uwierzcie mi, to nie widziałem jeszcze takiego miecza. Przy czym ten gatunek jest drobniejszy, ale naprawdę miecze noszą no, w porównaniu do mieczyków Hellera dużo dłuższe. Nie wiem, czy starczyłoby mi szrumu całego, gdybym tylko mieczyki hodował. I to tylko te dzikie. Bo nie wspominam o tych hodowlanych formach. No ale ja obecnie tych hodowlanych nie kupuję, więc czy tam nie poszukuję. No, tych dzikich form jest tyle. Są też kolorowe. Te Yucatan bym bardzo chciał, naprawdę to byłoby, no na pewno będę miał dla nich akwarium, choćbym miał, nie wiem co zrobić. To są też mieczyki czerwone, tak jak chciałem, i rosną no, wielgachne. Nie wiem, czy to te, co były dawniej w Polsce, ale bardzo podobne właśnie. Duże, takie masywne miecze czerwone.
Nie aż tak czerwone jak te, które były w sklepach, owszem. No bo jednak te czerwone to były hodowlane jakieś te miecze w Polsce wtedy, ale ja myślę, że to była no, ta odmiana Yucatan, tylko hodowlana, z takim wzmocnionym kolorem czerwonym, ale one same sobie są czerwone. No to tyle, jeżeli chodzi o nowości związane z rybami w Fish-Roomie. Powoli czas by myśleć pewnie o jakimś przeglądzie akwariów, co tam się pozmieniało. O, tutaj płyną Japan Blue. O, ten akurat nie był sortowany. On sobie tutaj teraz, to jest młody samczyk, który się wybarwił dopiero co, ale może zostać. Zobaczymy, jakie odsortuję. Bo pierwotnie, z tego co pamiętam, ta moja forma, którą dostałem z Polski, to miała ten ogoń przejrzysty, więc chciałbym wrócić do tej pierwotnej formy po sortowaniu. No zobaczymy, jak to wyjdzie, jakie ryby wysortuję, ale myślę, że powinny być odpowiednie ryby. Jak widać, pani, jak się przyjrzeć jej płetwie, ma taki ząbek na ogonie, jakby to miał jej miecz rosnąć, ale to była pani na pewno. No, baniak całkiem dobrze wygląda. O, znowu się pojawił. Muszę tapsy wrzucić, on na tapsy czeka. To wszystko, moi drodzy, na dzisiaj, jeżeli chodzi o przegląd i co tam ciekawego, nowego. Wkrótce zrobię taki bardziej szczegółowy filmik na temat tych mieczyków Signum. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i cześć. A otóż i mały Millery. I oczywiście nie ma ostrości. No już jako mały ma takie jakieś ciapki na sobie, z tego co widzę. Ale nie mogę ostrości złapać na nim. No, ważne, że są. Pozdrawiam.